Cześć, tu Patryk, a Ty oglądasz kanał Patryk and Life. Nie zwalniamy z recenzjami, a wręcz przeciwnie. Przed Państwem zegarek chińskiej firmy Pagani Design model PD1761. Jest to zegarek, który jest klomarzem, czyli posiada taki sam design, a raczej prawie taki sam, ale o tym za chwilę, jak Tissot PRX chronograf. Zapraszam! Firmy Pagani Design nie będę przybliżał. Jedni tolerują, inni nienawidzą, a jeszcze jedna grupa zegarkowych pasjonatów wprost ją kocha. Jest to chińska firma, która swoje portfolio bazuje na homage'ach, czy też bardziej klomage'ach. Trzeba uczciwie przyznać, że w swojej półce cenowej oferują bardzo dobre parametry na papierze. Szkła szafirowe, czasami antyrefleks, sprawdzone mechanizmy, które często pochodzą od Seiko, czy ceramiczne bezele. Zegarek możemy zakupić na AliExpress lub na oficjalnej stronie producenta. W chwili tworzenia tego filmu trwa promocja na AliExpress z okazji, chociaż powinienem powiedzieć tragedii, powrotu do szkoły. Można więc go zgarnąć za około 225 zł. Najwyższy czas wypowiedzieć magiczne zdanie. Przejdźmy zatem do recenzji. Ale zanim przejdziemy do recenzji, proszę Cię o subskrypcję i łapkę w górę. Ze statystyk widzę, że aż ponad 90% wyświetleń pochodzi od osób, które nie subskrybują kanału. Tak zegarek prezentuje się na nadgarstku. Ocenę pozostawiam Wam, ale moim zdaniem robi robotę. W ogóle dajcie znać, czy lubicie w recenzjach takie przebitki, zdjęcia i filmy w terenie. Wiecie, u mnie te zegarki żyją. Ja je noszę, oglądam, porównuję z innymi, które posiadam, rozkręcam. Na przykład w przypadku Calvina Kleina z poprzedniego odcinka zaglądaliśmy do środka. Gdzie się zabieram, ten Pagani pojechał ze mną aż do Włoch. Widział Morze Tyreńskie i Koloseum. Krótko mówiąc, ja te zegarki testuję w boju, więc stąd te, moim zdaniem, fajne rzeczy w tle. Zegarek przychodzi do nas w małym tekturowym pudełku oklejonym materiałem imitującym skórę. W moim odczuciu jest to dużo fajniejsze pudełko niż to, w którym przyszedł do mnie Andy's Dive. Jest mniejsze, ale ma wycięcie na zegarek, przez co nie będzie się luźno poruszał w środku. Można więc użyć tego pudełka jako transportera i zabrać gdzieś ten zegarek, na przykład w podróż. Oprócz tego w środku znajdziemy narzędzie do skracania bransolety, miękką ściereczkę, kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi. Unboxing tego zegarka był już opublikowany w formie shorta kilka tygodni temu na kanale. Ciekawostka. Po jego rozpakowaniu nosiłem go kilka godzin i bransoleta mnie uczuliła. Musiałem umyć zegarek w wodzie z mydłem. Trochę to dziwne i warto o tym pamiętać. W ogóle to mam wrażenie, że koperta wraz z bransoletą były pokryte filmem. Jakąś taką cieniutką powłoką z oleju lub smaru. Więc hejterzy Pagani mogą teraz powiedzieć, że od noszenia tego Chińczyka uschnęła mi ręka. Waga zegarka wynosi 144,5 gramów, a wodoodporność to 100 metrów. Producent podaje przybliżoną wytrzymałość na 145 PSI. Zastosowany mechanizm to Seiko VK63, tak zwany Mecha Quartz, czyli połączenie mechanizmu kwarcowego i mechanicznego. W dużym skrócie, cały napęd jest kwarcowy, natomiast moduł chronografu jest mechaniczny. Uruchamiając chronograf widzimy więc płynącą sekundę, zupełnie jak w mechanicznym zegarku. W przeciwieństwie do zwykłego mechanizmu kwarcowego, w którym każda wskazówka ma swój własny silnik krokowy, VK63 posiada tylko jeden, wspólny dla wszystkich wskazówek. W związku z tym mechanizm ten nie ma możliwości ręcznego ustawienia położenia wskazówek. Taką operację wykonujemy czasami po wymianie baterii lub gdy zegarek poddany został uderzeniu, co może przesunąć wskazówki. W takim wypadku musimy zdemontować wskazówki i założyć je poprawnie. Generuje to koszty, bowiem raczej nie zrobimy tego w domu i będziemy musieli udać się do zegarmistrza. Konieczność taka pojawia się też wtedy, kiedy proces kontroli jakości zawodzi i dostaniemy zegarek ze źle osadzonymi wskazówkami. Celem tego mechanizmu jest również to, że po zatrzymaniu chronografu, a następnie jego zresetowaniu, wskazówka minutowa delikatnie przeskakuje do przodu, mniej więcej o 1/3, 1/4 wartości minuty. Bawiąc się chronografem spowodujemy to, że zegarek będzie się śpieszył,
i będziemy musieli ustawić go na nowo. Warto wspomnieć o tym, że dokładnie ten sam mechanizm występuje w dużo droższych chronografach od Seiko. W internecie znalazłem kilka wpisów i opinii użytkowników zegarków Seiko właśnie z tym mechanizmem, w których wskazówka chronografu nie wracała na godzinę 12, a ustawiała się między godziną 11 a 12. W moim egzemplarzu spasowanie wskazówek i działanie chronografu jest wręcz książkowe. Nie mam tutaj nic do zarzucenia. Jedynymi mankamentami są wspomniane wcześniej przeskok wskazówki minutowej do przodu przy resetowaniu chronografu oraz brak możliwości ręcznej kalibracji ustawienia wskazówek. Nie są to wady wykonania, a raczej cechy konstrukcyjne mechanizmu. Co do reszty szczegółów technicznych, to dokładność chodu tego mechanizmu wynosi plus minus 20 sekund na miesiąc, częstotliwość chodu wynosi 32 768 Hz, zasilanie zrealizowane jest za pomocą baterii Ezer 936SV, natomiast żywotność baterii oszacowana jest na 3 lata przy założeniu używania codziennie chronografu przez godzinę. Więc możemy wnioskować, że przy sporadycznej zabawie bateria powinna wytrzymać więcej. Jeśli interesuje Was więcej szczegółów o mechanizmach typu MechaQuartz czy rodzinie mechanizmów VK, to odsyłam Was do filmu Krzyśka Humenika z kanału TikTok. Krzysiek swego czasu nakręcił długi materiał o MechaQuartzach, więc uważam, że nie warto się tutaj powtarzać. Link zostawiam Wam w opisie. Dekiel jest zakręcany. Mamy tutaj nazwę producenta, informację o wodoodporności oraz nazwę modelu. Jest prosty, nie ma żadnej ładnej perforacji czy grafiki. Koperta wykonana została, zaskoczenie, ze stali 316L. Jej szerokość to 40 mm, a grubość to 11,3 mm. Prawie cała koperta jest szczotkowana. Boki koperty zostały wyszczotkowane w mniej agresywny, bardziej klasyczny sposób. Rand lunety, ranty koperty, przyciski chronografu oraz osłony przycisków wykończone są na połysk. Wygląda to dobrze, ale w niektórych miejscach krawędzie mają delikatne niedoskonałości. Widać to przy bliższych oględzinach. Nie są natomiast ostre czy nieprzyjemne w dotyku. Nie mogę tego powiedzieć o przyciskach chronografu. Te są dosyć luźne i mają trochę za ostre krawędzie. Ponadto trzeba je mocno wciskać. Koronka jest zakręcana. Tutaj bardzo miło się zaskoczyłem. Jest sygnowana niebieskim logo producenta. Odkręca się ją z lekkim oporem oraz bardzo przyjemnie się ją zakręca. W czasie, kiedy ja odkręcam koronkę, Ty zostaw łapkę w górę i suba. Koronka ma dwie pozycje. W pierwszej nie robimy nic, a właściwie to ustawiamy datę, bo zastosowany mechanizm ma co prawda datownik, ale tarcza nie posiada okienka daty. Tak, Chińczycy robiąc homaż PRX-a nie umieścili datownika, który w PRX się znajduje. Nie rozumiem tego zabiegu. Druga pozycja koronki to standardowo ustawienia godziny i minut. Bransoleta jest zintegrowana, tak jak w oryginalnym PRX-ie. Jej szerokość waha się od 20 mm w najwęższym miejscu do 27 w najszerszym. Wykończenie, podobnie jak w przypadku koperty, to szczotkowanie. Niestety, jakość wykonania bransolety to najsłabszy element tego zegarka. Na pierwszy rzut oka wygląda ok, natomiast kiedy spojrzymy na nią z boku, widzimy masę niedoróbek i nierównych powierzchni. Boczne krawędzie są ostre i niestety to czuć, czy to na nadgarstku, czy przejeżdżając palcami. Swoją drogą, spójrzcie jak wykończone są pojedyncze ogniwa. Dramat. Nie ma nawet co próbować porównywać tej bransolety z Addis Dive'em czy Calvinem Kleinem z poprzednich filmów. Swoją drogą to zachęcam do ich obejrzenia. Jeśli mamy cierpliwość, to warto tą bransoletę rozłożyć i za pomocą papieru ściernego doprowadzić do porządku. Segmenty bransolety są połączone na proste szpilki. Klasyczne, tanie rozwiązanie. Ostatnie ogniwa przy zapięciu motylkowym mają wygrawerowaną nazwę producenta – Pagani Design. Wewnętrzne elementy zapięcia są polerowane. Chińczycy przyzwyczaili nas do szafirowych szkieł w swoich tanich zegarkach. Nie inaczej jest tutaj. Nie ma on antyrefleksu. Krawędzie są bardzo ładnie sfazowane i nie mają żadnych ostrych krawędzi. Tarcza ze szlifem słonecznym w moim egzemplarzu jest błękitna. Na niej umieszczone są srebrne subtarcze. Są też dwie inne wersje. Panda,
czyli biała tarcza z czarnymi subtarczami oraz odwrotna banda, czyli czarna tarcza ze srebrnymi subtarczami. Subtarcze oraz obwódka tarczy nie są płaskie, a mają fakturę, drobnozwojowe okręgi. Wskazówki mają kształt sztyletów, są polerowane i pokryte lumą na środkach. Duża wskazówka chronografu to taka igiełka, cienka i bez lumy. Wskazówka sekundowa na subtarczy trafia w indeksy. Tutaj się bardzo pozytywnie zaskoczyłem. Indeksy godzinowe oraz logo producenta są nakładane, wykonane z polerowanej stali. Luma nie grzeszy wytrzymałością, jest dosyć budżetowa. No cóż, chronografy nie słyną, w przeciwieństwie do diverów, z mocnej lumy. Trzeba przyznać, że tarcza i jej wykonanie są poprawne. To najlepszy i najmocniejszy element tego zegarka. Przejdźmy do podsumowania. Zegarek średnio przypadł mi do gustu. Nie polubiłem się z mechanizmem VK63 ze względu na jego cechy, o których wspominałem wcześniej. Nie rozumiem też, dlaczego Pagani nie dodało okienka datownika. Skoro robią klomarza PRX-a, który posiada datownik, oraz używają mechanizmu VK63, na pokładzie którego znajdziemy komplikacje daty, to co stało na przeszkodzie? I byłbym w stanie przełknąć te niedogodności, gdyby nie bransoleta. Jakość tej bransolety jest raczej kiepska i zmusza nas do jej poprawek w domowych warunkach. Plusem zegarka jest na pewno to, że jest ładny. Ten zegarek świetnie wygląda. Tarcza, wskazówki i spasowanie mechanizmu są świetne. Całość zegarka wygląda na dużo droższą niż jest w rzeczywistości. Za około 225 zł dostajemy naprawdę dużo. Nie najtańszy mechanizm, bardzo ładną tarczę i szafirowe szkło. Musimy pamiętać o tym, że należy poświęcić trochę czasu na doprowadzenie bransolety do porządku. Więc jeśli szukacie alternatyw dla PRX-a, to nie idźcie tą drogą. Natomiast jeśli szukacie po prostu ciekawego i ładnie wyglądającego zegarka oraz umiecie się posługiwać papierem ściernym, to śmiało można go kupić. Dzięki, że dotrwałeś do końca. Jeśli Ci się podobało, kliknij suba i łapkę. To dla Ciebie jedno czy tam dwa kliknięcia, a dla mnie duży krok w rozwoju tego kanału. Dzięki i do zobaczenia w przyszłości. Cześć!